Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW serii 5. Do testu BMW serii 5 generacji G60, która to jest już 8. generacją jednego z dwóch najważniejszych modeli w gamie BMW. Drugi model to oczywiście seria 3. Nowa piątka właśnie debiutuje i klasycznie, jak w przypadku każdego nowego BMW, wzbudza kontrowersje swoim wyglądem. Może nie aż tak duże jak w przypadku XM czy serii 7, ale jednak wciąż odbiega od kanonu stylistycznego, jaki prezentuje schodzący model piątki, czyli G30. Nie wiem jak Wam, ale dla mnie G30, zwłaszcza LCI, czyli po odświeżeniu, wygląda przepięknie. Elegancko, sportowo, zadziornie, ale nie ostentacyjnie, no piękny wóz. I wtedy pojawia się nowa generacja G60, która jest inna, dziwna? Co ważne, nie ma aż tak ogromnego grilla jak w serii 7, co już jest plusem. Co prawda, ten grill też świeci jak w serii 7, ale wciąż, moim zdaniem, wygląda lepiej niż 7. Zresztą, sam producent podobno chciał, żeby seria 7 od piątki dużo bardziej się różniła, bo w poprzednich generacjach, bywało z tym różnie. Teraz na pewno nikt się nie pomyli. W sumie, to teraz nowa piątka mi przypomina z przodu dwójkę Gran Coupe. W ogóle mam wrażenie, jakby proporcje tej nowej piątki były jakieś zaburzone. I od razu dodam, że na żywo piątka wygląda lepiej niż na zdjęciach czy filmach. Dziwi mnie tylko trochę ten tył, gdzie dyfuzor i zderzak wyglądają jakby to auto było elektryczne, bo tutaj nie ma wypuszczonych wydechów. No taka już nowa piątka jest. Aha, i tak, nowa piątka może mieć świecący grill, ale na szczęście moja sztuka tego nie miała. Jest to opcja za 2500 zł i nazywa się to Iconic Glow. W ogóle moja sztuka miała ładną konfigurację, bo miała pakiet M oraz ogromne, opcjonalne felgi o rozmiarze aż 21 cali, które kosztują 12 700 zł za komplet. Jedyne, co bym sobie darował, to te opcjonalne karbony, które kosztują 9300 zł. Fakt, pięknie to wygląda, no ale trochę to przerost formy nad treścią, żeby je brać do 200-konnego diesla. I a propos konfiguracji, to zobaczcie, podstawowa piątka bez M-pakietu i na małym kole, nie robi już tak dobrego wrażenia. Chyba, że to specjalny zabieg, żeby ludzie zawsze płacili więcej i brali pakiet M i większą felgę, bo wtedy auto wygląda dużo lepiej? Sam już nie wiem. Wiem za to, że nowa seria 5 jest znacznie większa niż poprzednik, bowiem jest dłuższa aż o 10 cm. Tak, 10 cm. I teraz długość piątki G60 to aż 5 metrów i 6 cm. Szerokość to 1,90 m, a wysokość to 1,51 m. Szerokość z lusterkami to 2155 mm, a rozstaw osi to niemal 3 metry bez 5 mm. Poprzednia piątka była o 10 cm krótsza, 3 cm węższa i 2 cm niższa. Ale znowu, rozstaw osi był tylko o 2 cm krótszy i pewnie to stąd biorą się moje uwagi o proporcjach. Bo rozstaw osi jest niemal taki sam, ale jest dużo dłuższa maska i nieco dłuższy tył. W takim razie sprawdźmy bagażnik. W związku z tym, że mamy większe auto, to mamy też mniejszy bagażnik. Tak, mniejszy, bowiem poprzednik miał bagażnik o pojemności 530 litrów, a teraz mamy 520 litrów. Fakt, mała różnica, ale niestety jest, a tak jak mówię, auto jest dużo większe. Kufer jest ustawny, chociaż nie mamy płaskiej podłogi razem z progiem. Nie mamy też niestety wykończenia góry bagażnika, tylko gołą blachę. Po bokach za to są małe schowki, a także i małe 2 haczyki. Pod podłogą natomiast jest schowany akumulator, a z poziomu bagażnika można też położyć tylną kanapę, chociaż trochę bez sensu, że trzeba i tak wejść do kabiny, żeby to dalej rozłożyć. Chyba, że macie coś długiego pod ręką, żeby pchnąć te oparcia. Wskakujemy więc na tył. Ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu się tu mieszczę i zarówno na nogi, jak i na głowę mam sporo wolnej przestrzeni. Moim zdaniem jest tutaj bardzo podobnie z miejscem jak w poprzedniej generacji. Mamy też podłokietnik z miejscem na napoje, czy oddzielne nawiewy z nowym centrum dowodzenia z tyłu. Niestety, ale to centrum dowodzenia jest całe dotykowe. Możemy mieć oddzielne strefy czy podgrzewanie kanapy. Są też dodatkowe złącza, w tym też miejsce na mocowanie tabletu w oparciach foteli. Nie znajdziemy tam za to gazetowników. Siadamy z przodu. Tutaj jest oczywiście najwygodniej i na szczęście sterowanie fotelem wciąż pozostało w tym samym miejscu, co w poprzedniej generacji, a nie na drzwiach, tak jak to ma miejsce na przykład w większej serii 7. Chociaż, żeby wejść w dodatkowe opcje od foteli, to i tak trzeba przycisnąć ten dotykowy przycisk na drzwiach i dopiero wtedy na ekranie pojawiają się dodatkowe funkcje.
A co do miejsca z przodu, to jest go sporo i jest naprawdę wygodnie. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. I o ile z zewnątrz auto jest zupełnie inne niż seria 7, tak już wnętrze jest bardzo podobne. Mamy niemal tą samą dziwną kierownicę i te same dwa połączone w jedność tablety. Aha, i to nie jest porysowana czy tam popękana deska rozdzielcza. To jest taki dekor z drewna, z jakimś takim mazajem, który wygląda jakby ktoś to drewno porysował. Można oczywiście wybrać inne wykończenie. Jak też widzieliście, mamy też przez całą szerokość listwę, która może przybierać różne kolory i to zarówno podczas świateł awaryjnych, czy podczas zmiany trybów jazdy. I te tryby też znamy z serii 7, niektóre są spokojne, niektóre sportowe, a niektóre szalone czy tam ekstrawaganckie. I wtedy zmienia się kolor listwy, kolor na ekranie głównym i na zegarach. A zegary są już niestety, klasyczne jak to w nowych BMW, czyli strasznie komputerowe. Tutaj nie znajdziemy normalnego widoku, każdy kolejny motyw jest po prostu dziwny. Jakość wyświetlanych elementów jest naprawdę bardzo wysoka, co widać jak odpalimy rozszerzoną rzeczywistość, czyli obraz z przedniej kamery, na który możemy na przykład nałożyć wskazówki z nawigacji. To jest akurat bardzo fajne. Bardzo fajne nie są za to multimedia. Po pierwsze, temperaturę musimy klikać na ekranie. Po drugie, opcji w menu jest tak dużo, że ciężko to okiełznać. Oczywiście, tylko na początku, bo po kilku dniach jesteśmy w stanie mniej więcej zapamiętać co gdzie jest. Na szczęście możemy dodać kilka skrótów z boku lub na górnej belce. System też działa całkiem nieźle, a ja już miałem iDrive'a w wersji 8,5. Szkoda tylko trochę tych dotykowych przycisków, bowiem te są nawet od nawiewów, świateł czy od ustawiania foteli. I na przykład te od ustawiania foteli, nie chciały reagować zawsze na moje paluchy. Dziwne. W takim razie sprawdźmy spasowanie. Brawo, naprawdę brawo, bo nic nie skrzypi, a jedynie przyczepia się do Piano Black. Na co to komu potrzebne? A nie, przepraszam. Nie podoba mi się też ten plastik na drzwiach w koło sterowania od szyb oraz plastik na kierunkowskazach. W sumie to cała manetka jest jakby z jakiegoś innego auta. Nie pasuje tutaj, jest dużo gorszej jakości. W takim razie pora na schowki, a następnie zaglądamy pod maskę. A pod maską niestety rewolucja. Rewolucja, bo na ten moment nie ma 6-cylindrowej benzyny czy 6-cylindrowego diesla. Do wyboru póki co mamy 2-litrową benzynę 20i turbo oraz 2-litrowego diesla 20D turbo, a także dwie hybrydy plug-in oraz dwie wersje elektryczne. Moce tych aut to od 190 koni za najsłabszą benzynę 20i aż do 601 koni w mocniejszym elektryku. 6-cylindrowego diesla ma nie być, a 6-cylindrowa benzyna będzie, ale nie w Europie. Podobnie jak w Europie nie będzie benzyny 530i. Szkoda, że znowu w Europie nie dostajemy wszystkiego. Aha, i w przyszłości będzie oczywiście M5 i to po raz pierwszy od bardzo dawna w dwóch wariantach nadwoziowych, czyli w sedanie oraz w kombi. Obstawiam, że będzie tam pracował napęd z BMW XM, czyli V8 połączony z hybrydą plug-in. Chociaż osobiście bardzo bym chciał, żeby było tam tylko samo zwykłe V8 bez żadnego plugina. Ale skupmy się na tym, co pod maską mojego auta, a jest to odmiana 520D, czyli 2-litrowy turbodiesel o mocy 197 koni i momencie 400 Nm, który jest wspomagany miękką hybrydą o mocy 11 koni. I ta miękka hybryda pomaga m.in. w systemie start-stop i pomaga też przy odpaleniu, gdzie nie słyszymy, jak się kręci rozrusznik. Prawda, że fajnie odpala? Takie pyk i już odpalony. I tak, na zewnątrz, przy otwartej masce, mocno słychać diesla, ale w kabinie absolutnie nie da się tego poczuć.
Naprawdę, kabina jest świetnie wyciszona, a my, jedyne co słyszymy, to delikatny szum opon. Nawet mocniejsze wciśnięcie gazu nie powoduje brzydkiego klekotania w kabinie. W takim razie porozmawiajmy o osiągach. Oczywiście, każda seria 5 ma już automatyczną skrzynię biegów, która jest to skrzynią ZF o 8 przełożeniach, a ja dodatkowo miałem napęd na wszystkie koła X-Drive. A to oznacza sprint do pierwszej setki w czasie 7,3 sekundy, czyli o 1/10 sekundy wolniej niż poprzednia generacja. Wolniej, bo auto jest cięższe od poprzednika i waży teraz 1900 kg, podczas gdy G30 ważyła 90 kg mniej. W takim razie pora na pomiar. Wynik to 7,4 sekundy, czyli niemal dokładnie to, co deklaruje producent. Zrobiłem też pomiar w najsłabszym trybie Efficient i bez trzymania na hamulcu i oto rezultat. Wynik to 8,5 sekundy, czyli całkiem przyzwoicie. Szkoda tylko, że skrzynia biegów podczas jazdy ma dość duże opóźnienie i to nawet w trybie sportowym. I to w sumie największa wada mechaniczna tej piątki, czyli opóźnienie na skrzyni. Rozwiązaniem na to może być tryb Boost, czyli po pociągnięciu lewej łopatki auto uzbraja się na 10 sekund w najbardziej bojowe ustawienia i mamy najniższy możliwy bieg, tylko po to, żeby jak najszybciej atakować, czy tam wyprzedzać. I w sumie te osiągi nie są jakieś oszałamiające, ale takie 200 koni w zupełności wystarcza do jazdy. Zwłaszcza, że piątka odwdzięcza się niesamowicie niskim zużyciem paliwa. Jak kręciłem się bez celu po małych chorwackich miasteczkach, żeby znaleźć odpowiednie miejsce nagrywania, to miałem wyniki na poziomie 6,5-7 litrów. Najniżej udało mi się zejść do 6,2 litra. Na trasie znowu przy 120 miałem poniżej 4,5 litra, a przy 140 poniżej 5,5 litra. No co jest świetnym wynikiem. Bak paliwa ma 60 litrów, a to oznacza spokojnie 1000 km na trasie. Zresztą, ja po przejechaniu 150 km wciąż miałem zasięg na poziomie 950 km. No i to mi się podoba. Podoba mi się też to, jak to auto się prowadzi. Jest pewnie, jest precyzyjnie, no jest lekko sztucznie, ale wciąż precyzyjnie i mamy świetnie zestrojone zawieszenie. Jedynie kierownica, moim zdaniem, powinna być ciutkę mniejsza i wtedy byłoby idealnie. Świetne jest też to, że piątka, pomimo tak wielkiego koła, o tak małym profilu, wciąż bardzo dobrze restauruje nierówności. Czyli w skrócie, prowadzi się jak BMW i nie czuć 100 kg nadwagi. Nie czuć nadwagi, ale czuć za to większą cenę. Podstawowe BMW 520i kosztuje 255 tysięcy złotych, a diesel 520d 270 tysięcy złotych. Dopłata napędu X-Drive, czyli 4x4, to 15 tysięcy złotych i wtedy cena końcowa za diesla 520d z 4x4 to 285 tysięcy złotych. Hybrydy kosztują 300 lub 380 tysięcy złotych, a elektryki 345 lub 500 tysięcy złotych. Znalazłem cennik G30, ale ze stycznia tego roku i wtedy wersja 520XD, czyli diesel z napędem 4x4, kosztowała 258 tysięcy złotych, czyli 26 tysięcy złotych mniej. Chociaż nie wiem, czy od stycznia G30 nie miała też jeszcze jednej podwyżki. Mój egzemplarz nie kosztował oczywiście 285 tysięcy złotych, tylko miał opcję za ponad 100 tysięcy złotych i jego cena końcowa to około 390 tysięcy złotych. Nowa seria 5 to prawdziwe BMW. Jeździ jak BMW, jest wykonane jak BMW i kosztuje jak BMW. W sumie to też chyba wygląda jak BMW, a jedyne, czego mi szkoda, to to, że mamy coraz mniejszą gamę silników spalinowych i coraz więcej przycisków dotykowych w kabinie. No i ta reakcja na gaz powinna być szybsza. Cześć!